Filip z 2022 roku w reżyserii Michała Kwiecińskiego opowiada o losach młodego mężczyzny żydowskiego pochodzenia, który podszywa się pod obywatela Francji. Pozwala mu to pracować w niemieckim hotelu we Frankfurcie, a romansować z niemieckimi kobietami. Opowieść o Filipie jest szczególna, gdy porównamy ją z konwencją standardowych filmów o tematyce II wojny światowej. Oprócz losów żołnierzy, starć i bitew, obecnych głównie w kinie amerykańskim czy radzieckim, kinematografia najczęściej skupia się na okrucieństwie Holokaustu. Na przestrzeni dekad powstały dziesiątki, a pewnie i nawet setki obrazów opowiadających o życiu i śmierci w obozach zagłady. Powszechnym motywem jest również zamknięcie w getcie. Filmy przyglądają się cierpieniu, rozpaczy, śmierci. Ukazują bestialskie traktowanie ludności żydowskiej przez Niemców, gwałty, tortury, mordy. Obraz akcentuje zniszczone, brudne ubrania, a przede wszystkim ranne, wychudłe ciała więźniów. Niektórzy naukowcy i publicyści zadają nawet pytania, gdzie znajduje się granica między historyczną autentycznością a perwersyjną pornografią śmierci. My jako odbiorcy naturalnie współczujemy filmowym bohaterom, mając świadomość, że taka była historia, a za ekranowymi postaciami kryją się prawdziwi ludzie. Te filmy są jednak niezwykle popularne. Nie tylko filmy, ale również różne inne wytwory kultury mogą wskazywać na to choćby słupki sprzedaży książek z tytułami kończącymi się słowem z Auschwitz. Film Michała Kwiecińskiego wymownie ucieka od konwencji filmów o zagładzie. Główny bohater jest przystojny, dobrze zbudowany, czysty i elegancko ubrany. Żyje w pozornie pięknym świecie. Czas wolny spędza wygrzewając się na słońcu i pływając w krystalicznie czystej, niebieskiej wodzie basenu. Pracuje w eleganckiej restauracji, obsługując równie eleganckich gości. Serwuje wykwintne dania i drogie wina. Nie cierpi głodu, pracując w takim miejscu ma szansę skosztować serwowanych dań i napić się najlepszych trunków. Filip nie walczy o przetrwanie. Nie musi bić się o kawałek chleba czy łyk wody. Przymus pracy jako kelner jest niczym w porównaniu do niewolniczej charówki w obozie. Również nieco zapuszczony pokój hotelowy, w którym śpi, w porównaniu do baraków Auschwitz-Birkenau wygląda jak królewski pałac. Na takie życie pozwalają mu podrobione dokumenty i talent do języków. Ów polski Żyd podaje się bowiem za obywatela Francji. Uratowało go to przed śmiercią w komorze gazowej i zapewniło stosunkowo dobrą, choć przymusową pracę. Główny bohater, tak samo jak jego współpracownicy, niemal codziennie romansuje z Niemkami, których mężowie i ojcowie walczą na frontach II wojny światowej. Wszystko to jest jednak iluzją, niszczącym Filipa od środka kłamstwem. Michał Kwieciński obdarza zainteresowaniem przede wszystkim wnętrze bohatera. To nie cielesne rany tak często eksploatowane w kinie wojennym, a duchowe są głównym tematem filmu. Filip sprawia wrażenie spokojnego, wręcz wyluzowanego. Tylko Marlena, młoda dziewczyna, z którą połączy go coś więcej niż przelotny romans, od razu zauważa jego prawdziwe uczucia. Bohater w rzeczywistości tkwi w stanie głębokiego wyczerpania. Jego ciało i umysł w każdej chwili muszą być gotowe do walki lub ucieczki. Całe jego życie jest oparte na kłamstwie, które z czasem staje się nieznośne. Widzimy to podczas jego nocnych treningów na pustej sali bankietowej hotelu, w którym pracuje. To, co z pozoru może wydawać się zwykłymi ćwiczeniami, przypominającymi rozgrzewki przed lekcjami wychowania fizycznego, w rzeczywistości jest desperacką próbą pozbycia się nagromadzonego napięcia. Przypomina to bardziej ataki paniki niż zwykłe ćwiczenia. Film Michała Kwiecińskiego porusza temat rzadko obecny w kinematografii, jakim jest przymusowa praca w nazistowskich Niemczech. Tysiące Europejczyków zostało wywiezionych do III Rzeszy, aby zastąpić na przeróżnych stanowiskach niemieckich mężczyzn, którzy służyli w wojsku. Ich los był z reguły dużo lepszy niż ludzi w obozach pracy, a przede wszystkim tych, których przeznaczeniem było po prostu umrzeć. Pracownicy przymusowi otrzymywali racje żywnościowe, mieli zapewnione zakwaterowania, a nawet otrzymywali symboliczne wynagrodzenie. Filip pokazuje jednak, że taka forma opresji również może być niszczycielska. Filip, szczęściarz, wybraniec losu, nie potrafi być szczęśliwy. Wie, że gdy on podaje kawę i romansuje z niemieckimi kobietami, jego współrodacy oraz rodzina przechodzą piekło.
Bezpośrednio mówi o tym inny bohater filmu, Polak, Staszek, który załatwił Filipowi fałszywy dokument tożsamości. W rozmowie z głównym bohaterem dzieli się swoim poczuciem winy. Pracuje dla Niemców, zarządzając polskimi pracownikami. Jest bezpieczny, a nawet zarabia dużo pieniędzy. Poczucie zdrady ojczyzny i swojego narodu nie opuszcza go jednak ani na chwilę. W końcu popełnia samobójstwo. Film Michała Kwiecińskiego to niezwykle fascynujący obraz ukazujący rzadko obecne w kulturze aspekty życia w czasie wojny. Jego siłą jest skupienie się na emocjach bohaterów. Warto wspomnieć na koniec, że pierwowzorem dla scenariusza była powieść oparta na motywach biograficznych pod tytułem Filip autorstwa polskiego pisarza Leopolda Tyrmanda. Dzisiejszy odcinek napisał dla Was Jakub Ratajczyk. Ciekawi jesteśmy oboje Waszych opinii po filmie Filip. Do usłyszenia w następnym odcinku Polskiego Filmu dla Początkujących. Pamiętajcie, że różne ciekawostki związane z językiem polskim i kulturą polską, a szczególnie z filmem, znajdziecie także w serwisach Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Szukajcie Polskiej Półki Filmowej w mediach społecznościowych, bo znajdziecie tam masę ciekawostek w różnych odsłonach. A jeśli chcielibyście wspomóc działanie Polskiej Półki Filmowej, zajrzyjcie do serwisów Buy Coffee Too albo Buy Me a Coffee. Dzięki Waszemu wsparciu mogę robić jeszcze więcej.